Dlaczego zamieszkaliśmy w romskim miasteczku? Jak tanio znaleźć dom lub mieszkanie na wynajem w Bułgarii? Jak wygląda i ile kosztuje? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku. Zostańcie z nami. Zapomniałam. Muszę to napisać. Genialny stojak na mikrofon, no nie? Ja chciałam to powiedzieć. W ogóle nie wiem, który raz już to nagrywamy, ale ogółem proces. Bo przeprowadzka, a remont to było ponad miesiąc temu, a proces nagrywania tekstu do tego, jak to opowiadamy, to już do tego podchodzimy już któryś w ogóle tydzień i teraz jesteśmy w ogóle chorzy, nie mamy głosu, ale już chcemy na weekend to wypuścić, tak was lubimy. Zdrawejte! Zdrasty! Odpowiemy Wam teraz na pytania ze wstępu. Zacznijmy od tego, dlaczego w ogóle zamieszkaliśmy w romskim miasteczku. Część z Was wie, część może nie, ale wcześniej, przez ostatni rok mieszkaliśmy w Harmanli, więc w takiej typowo bułgarskiej miejscowości w południowo-wschodniej Bułgarii. Teraz przeprowadziliśmy się z początkiem sierpnia do Simonowgradu, 13 km na północny zachód od Harmanli. I już Simonowgrad uważany jest za typowo romskie miasteczko. Podobno 50% albo nawet więcej społeczności to są właśnie Romowie. Skąd w ogóle pomysł Simonowgradu? Kiedy byliśmy w Polsce, okazało się, że córka znajomego kupiła mieszkanie na wynajem. No i właśnie chce wynająć jakąś znajomemu z polecenia. Zgodziła się też na pieska. No więc jak wróciliśmy z Polski, to od razu przyjechaliśmy zobaczyć to mieszkanie. I w zasadzie od 1 sierpnia w nim zamieszkaliśmy. Przez pierwsze kilka dni jeszcze trwał remont, no a później już wszystkie rzeczy przywieźliśmy i już mieszkaliśmy tutaj właśnie od sierpnia. Jak je zobaczyliśmy, jak ono wygląda, no to nie było się co dłużej zastanawiać. W zasadzie już na pierwszej rozmowie powiedzieliśmy tak, bierzemy, przeprowadzamy się. Tak. Ale tu nie było w ogóle czego przemyśliwać. Jak chcecie zobaczyć nasze poprzednie mieszkanie, to trochę go widać, a nawet dużo go widać w poprzednim filmie, pewnie gdzieś tu albo tu, damy link. Żona mnie skorygowała w jednym z poprzednich filmów. A jeśli chodzi o wygląd naszego obecnego mieszkania, no to zapraszamy Was na krótki house tour. Witamy w naszym pięknym salonie. Jest generalnie on największym salonem, jaki w życiu mieliśmy. Jest chyba większy niż nasze poprzednie mieszkanie. Tu jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Bułgarzy często zabudowują balkony, robiąc takie okna. Trochę inna rzecz niż w Polsce. W Polsce raczej to byłby otwarty balkon. Świetne miejsce do suszenia, prania i przechowywania różnych rzeczy. Jeśli chodzi o zmiany, jakie tutaj trzeba było wprowadzić, no to salon został przez nas przemalowany, a tam były takie ubytki, które Jarek masą naprawczą zakleił. A największa w sumie praca, w sensie taka bardziej drobiazgowa, szczegółowa, no to było malowanie tej meblościanki. Pierwszy raz w życiu odrestaurowywałam mebel, moim zdaniem wyszło całkiem spoko. Ja wybrałam kolor szary, Jarek wybrał kolor żółty. Chodźcie do kuchni. Kuchnia ogromna, nigdy takiej nie miałem, nawet jak przez jakiś czas mieszkałem z rodzicami w domku jednorodzinnym. Także stanowisko kawowe, pierwsza klasa, w końcu jest gdzie robić kawę, jest gdzie gotować, jest gdzie w ogóle spędzać czas w bardzo przyjemny sposób. No i charakterystyczna rzecz w bułgarskich kuchniach to tego typu wnęki, gdzie mamy kuchenkę, okap, okienko. Jest to super feature, zwłaszcza latem, kiedy no po prostu w mieszkaniach jest bardzo gorąco. Kiedy gotujemy, to takie odizolowanie nie sprawia, że w mieszkaniu od gotowania, od pieczenia jest jeszcze bardziej gorąco, tylko to sobie zostaje w tej tutaj przestrzeni. A oto nasza sypialnia. Wcześniej była ona miętowo-zielono, taka jakaś jasna. Przemalowaliśmy ją na biało. No i oczywiście jest tutaj buda naszego kochanego pieska, no bo Ludka zawsze z nami. Ktoś potrzebuje do toalety? Chodźcie. Tak naprawdę mamy dwie, tam jest druga mniejsza, ale z niej korzystamy jako z takiego magazynku. To jest główna toaleta, łazienka. Jest to taki niestety typowy bułgarski standard. Niestety, bo są tu też plusy. Na ogół w bułgarskich łazienkach, jeżeli chodzi o prysznice,
bo to jest odpływ na samym środku i woda po prostu z prysznica spływa sobie do niego. Trzeba używać takich ściągaczek, żeby ona szybciej sobie spłynęła i tak dalej. Tutaj mamy murek. A oto nasz super gabinet, jedno z ważniejszych miejsc. Mamy tutaj kanapę, mamy tutaj miejsce do zabawy z Jutką, a także miejsce, na którym ona sobie odpoczywa często. Układamy puzzle, kolorujemy kolorowanki dla dorosłych. No i oczywiście, co najważniejsze, mamy green screena. Więc możemy tworzyć na nim różne materiały, nagrywać filmy. No i centrum dowodzenia, czyli miejsce, gdzie te filmy później montujemy i składamy. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o tym, ile mniej więcej może kosztować takie mieszkanie. Generalnie ja bym bardzo chciała nagrać odcinek na temat cen nieruchomości, mieszkań, domów, bo to jest bardzo ciekawa kwestia w Bułgarii. Ale mogę Wam powiedzieć, że z informacji, które mam na ten moment, no to takie mieszkanie w Simonowgradzie między 2 a 3 pokoje, no to tam od tych 70 kilku tysięcy do 100 tysięcy spokojnie można kupić. Pamiętajmy, że Simonowgrad jest małym miastem na prowincji, z daleka od dużych miast, dlatego ta cena też będzie atrakcyjniejsza. No i się zastanawiacie, ile my płacimy za mieszkanie? Sprawa prywatna, albo w sumie co tam powiemy Wam, 87 m2, to my tutaj płacimy miesięcznie 300 lewa i to jest cały koszt. No oczywiście do tego dochodzą media, czyli prąd, woda i internet, ale to 300 lewa to jest tak w przeliczeniu 660 zł. Mało, nie mało za 87 metrów, ale bym rozlał. Umeblowane, no to pomyślcie sami. No ale nasze pytanie brzmiało, jak tanio znaleźć dom lub mieszkanie na wynajem w Bułgarii. Więc generalnie tutaj wchodzą nam dwa główne portale, Imot.bg i OLX.bg. Co ciekawe, Bułgaria ma też swojego OLX-a. Jeśli chodzi o poszukiwanie nieruchomości, czy to na sprzedaż, czy to na wynajem, no to po prostu zaznaczamy interesujący nasz obszar, miasto, może województwo i przeglądamy oferty. Ogólnie oferty są różne. Ja może się odniosę do cen wynajmu, no bo jednak o wynajmie głównie jest ten odcinek. W dużych miastach zapłacimy więcej, 800 lewa, 500 lewa, 600 lewa. Mówię o miastach w stylu Sofia, Stara Zagora, nawet do 1000 lewa mogą być oferty. Ale oczywiście im mniejsze miasteczko, tym będzie taniej. Tylko problem jest taki, że im mniejsze miasteczko, tym ofert będzie mniej. A wynika to z bardzo prostej przyczyny. Bułgarzy, tak jak Polacy 20-30 lat temu, opierają się głównie na poleceniach i na poczcie pantoflowej. Bardzo często w małych miastach ludzie nie wystawiają ogłoszeń ze swoim mieszkaniem na OLX czy na Imot.bg, tylko na przykład mówią o tym znajomym, szukają kogoś po prostu po znajomości, albo wrzucają taką informację na grupy na Facebooku. Dlatego jest to bardzo ważna informacja. Jeśli chcesz wyjechać do Bułgarii, przeprowadzić się, wynająć tutaj mieszkanie, zapisz się do grup na Facebooku, które dotyczą Twojej miejscowości, Twojego regionu, albo chociażby do grupy Polacy w Bułgarii, no bo wtedy możesz tych informacji poszukać na temat wynajmów, możesz obserwować, jak ten rynek się zachowuje, a nawiązując jakieś relacje z Polakami w Bułgarii, czy z jakimiś innymi osobami na tych grupach, możesz powoli budować już te znajomości. I pamiętajmy o tym, że po znajomości będzie i taniej, i często ludzie zgodzą się na jakieś dodatkowe warunki, na przykład na pieska. Bo drugą kwestią jest to, że w Bułgarii ciężko wynająć mieszkanie ze zwierzęciem. Ludzie są tacy trochę uprzedzeni w kontekście, że myślą, że psy zniszczą mieszkania albo koty, dlatego nie chcą wynajmować obcym ludziom mieszkania ze zwierzęciem. Nasze oba mieszkania w Bułgarii były właśnie wynajęte po znajomości, dlatego, że po prostu mamy zwierzę. Bez tych znajomości wynajem byłby bardzo trudny. A no właśnie, tego nie powiedzieliśmy, to jest też jeden z kolejnych powodów, dlaczego zdecydowaliśmy się tak szybko w ekspresowym tempie na mieszkanie, bo już wcześniej się lekko rozglądaliśmy, nawet dzwoniliśmy na jedną ofertę, bo się taka pojawiła i od razu jak pojawił się temat pieska, to nie, z psem Wam nie wynajmę, więc jeżeli pojawiło się mieszkanie w takiej jakości, za taką cenę i można z pieskiem, no to nie będziemy czekać dłużej, nie wiadomo tak naprawdę ile. Zbliżając się już do brzegu, jeżeli chodzi o ten odcinek, być może się zastanawiacie, jak długo będziemy tu mieszkać, bo jest to mieszkanie na wynajem. No dla nas chyba taką bazową kwestią jest to, że w
końcu mamy internet, dlatego publikujemy. I ten internet jesteśmy zobowiązani umową na 2 lata, więc takie 2 lata planujemy tutaj pobyć. Co będzie później? Zobaczymy. W Bułgarii też bardzo długo w życiu nie planowaliśmy, W zasadzie nigdy jej nie planowaliśmy. a jednak tu jesteśmy. Tak, ale możecie się zastanawiać, czy Bułgaria jest fajnym i bezpiecznym krajem do mieszkania. O tym chętnie opowiemy wkrótce na naszym kanale. Więc zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie i do pośle! Do posle. A czy to jest bezpiecznie mieszkać w romskim mieście? O tym też może kiedyś Wam opowiemy. Ciao!